Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się zestawem bezprzewodowych mikroportów Comica WM200A. A więc zacznijmy od unboxingu. Po zdjęciu folii z kartonika i jego otwarciu w środku znajdujemy plastikową skrzynkę do przechowywania zestawu. Po otwarciu skrzynki ukazuje się nam cały zestaw, a na samym wierzchu znajdziemy woreczek foliowy, który zawiera certyfikat sprawdzania sprzętu oraz kartę gwarancyjną, jak i instrukcję. Jako pierwszy wydostaję z walizki odbiornik, który odbiera sygnał z obu nadajników. Kolejnym urządzeniem był pierwszy nadajnik oraz drugi taki sam nadajnik. Następnie nadeszła pora na woreczki, w których na początku znalazłem kabelek USB-C. W kolejnym woreczku był kabelek mini jack XLR, a w następnym woreczku znalazłem kabelek mini jack 3,5 mm. Kolejne dwa woreczki skrywały w sobie osłony przeciwwiatrowe na mikrofon w postaci futerka. Następne dwa woreczki z tego zestawu to mikrofony krawatowe do nadajników z przykręcanymi wtyczkami mini jack. Przedostatni woreczek skrywał płytkę mocującą odbiornik na kamerze lub gwincie fotograficznym 1/4 cala. A ostatni woreczek to klamerki, którymi przypniemy wszystkie urządzenia do ubrań. Nie mogłem także pominąć pochłaniacza wilgoci. To już wszystko, co znajdziemy w tym zestawie. Zacznijmy od nadajnika, który jest w czarnej metalowej obudowie. Na przodzie urządzenia znajduje się przycisk włączenia oraz wyciszenia dźwięku. Poniżej podświetlany ekran oraz przyciski do zmiany ustawień. Na górze nadajnika znajduje się antena, port podczerwieni oraz przykręcane gniazdo wejściowe mini jack 3,5 mm. Na boku urządzenia znajdziemy przełącznik zmieniający grupę częstotliwości, co uważam za najgorszy błąd konstrukcyjny w takich urządzeniach, jaki widziałem. Ale o tym opowiem później. Niżej jest koszyczek na dwie baterie R6 lub akumulatorki o wielkości 2x. Ciekawostką jest to, że urządzenie posiada także gniazdo USB-C, którym możemy stale zasilać nadajnik, jak i odbiornik, np. z ładowarki od telefonu. Na tyle nadajnika znajduje się gwint fotograficzny oraz naklejka znamionowa. Po włączeniu nadajnika widzimy na wyświetlaczu poziom mocy nadawania, ustawioną grupę częstotliwości nadajnika, a następnie mamy ikonkę informującą o trybie wejścia mikrofonu oraz czy nadajnik jest wyciszony. Na końcu mamy wskaźnik poziomu baterii. Poniżej widzimy ustawiony kanał oraz jego częstotliwość podaną w MHz. Po naciśnięciu w prawo możemy wybrać tryb wejścia mikrofonowego, które jest głośniejsze i oferuje nam zasilanie bias, oraz tryb wejścia liniowego, które jest cichsze i nie jest zasilane. Następnie mamy filtr górnoprzepustowy, za pomocą którego odetniemy niskie częstotliwości. Do wyboru w ustawieniach mamy słabsze oraz mocniejsze filtrowanie dźwięku. Kolejnym ustawieniem będzie wybór mocy sygnału radiowego i tu możemy wybrać słabszy sygnał, mocniejszy oraz wysoki poziom. Następnie możemy zablokować przycisk wyciszenia przed przypadkowym wyciszeniem. Później możemy ustawić czas podświetlenia wyświetlacza. Możemy też zmienić język z angielskiego na chiński, a także zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych. Na końcu możemy też wyświetlić wersję oprogramowania. Przejdźmy teraz do odbiornika, który wygląda wręcz identycznie jak nadajnik, lecz na górze posiada dwie antenki oraz dwa przykręcane gniazda wyjściowe o poziomie liniowym oraz głośniejszym słuchawkowym. Na boku urządzenia znajduje się przełącznik, którym wybierzemy, którą grupę lub grupy częstotliwości odbiornik będzie nam odbierać. Poniżej znajdziemy również koszyczek na baterię oraz na dolnej ściance znajdziemy jeszcze gniazdo USB, za pomocą którego zasilimy na stałe nasze urządzenie. Różnicą między nadajnikiem a odbiornikiem jest brak gwintu fotograficznego. Po włączeniu na wyświetlaczu odbiornika widzimy informację o jednym lub dwóch odbiornikach, które możemy włączyć za pomocą przełącznika na boku urządzenia. Gdy włączone są oba odbiorniki, widzimy na wyświetlaczu moc odbieranego sygnału oraz ustawiony kanał w grupie A. Na dole znajdziemy poziom baterii nadajniku, co jak dla mnie jest nowością, bo pierwszy raz widzę to na odbiorniku. Obok znajduje się jeszcze wskaźnik odbieranego poziomu dźwięku. Po prawej stronie wyświetlacza widzimy dokładnie to samo dla grupy B. Po naciśnięciu w prawo mamy do wyboru zmiany trybu mono lub stereo, co oznacza miksowanie obu odbiorników lub wypuszczenie dźwięku z obu nadajników osobno. Następnym ustawieniem jest wybór dalszych ustawień dla odbiornika A lub odbiornika B. Gdy wybierzemy A, kolejne ustawienia będą się tyczyć odbiornika A. Aby zmienić ustawienia odbiornika B, musimy wrócić do tego miejsca i wybrać ustawienia dla odbiornika grupy B. Pierwszym ustawieniem jest regulacja wyjściowego poziomu dźwięku. Następnie mamy możliwość zeskanowania i wybrania wolnego kanału częstotliwości. Kolejną opcją jest synchronizacja odbiornika za pomocą podczerwieni. Dalej mamy czas podświetlenia, zmianę języka na chiński, reset urządzenia do ustawień fabrycznych i na koniec możemy zobaczyć wersję oprogramowania. Kolejnym ważnym elementem zestawu są mikrofony.
które za pomocą wtyczki z nakrętką przykręcamy do gniazda w nadajniku. Mikrofony mają klamerkę, która pozwala przypiąć je do ubrania oraz około 1-metrowy grubszy kabelek. Dodatkowo producent dorzuca do zestawu futerko mikrofonowe, które jeszcze lepiej chroni mikrofon przed wiatrem i niepożądanymi zakłóceniami. Aby uruchomić nasz zestaw, na początku włóżmy baterię lub akumulatorki do nadajnika i przykręćmy wtyczkę od mikrofonu. Dodatkowo możemy od razu zaczepić klamerki, która pomoże w przypięciu nadajnika do paska. Teraz zostało nam tylko uruchomić nadajnik. Aby uruchomić odbiornik, wystarczy, że włożymy baterię, założymy klamerkę i wsuniemy płytkę mocującą, po czym zamontujemy odbiornik na kamerze i za pomocą kabla wyjściowego podłączymy się z naszą kamerą. W zestawie mamy dwa kabelki wyjściowe. Możemy użyć mini jacka oraz kabelka XLR, w zależności od naszej kamery. Pamiętajmy jednak, że kabelkiem XLR zmiksujemy oba nadajniki mimo trybu stereo. Przy okazji mogę dodać, że kabelek XLR ma w sobie układ separujący stałą składową zasilania Phantom, co oznacza, że przypadkowe puszczenie zasilania Phantom nie spali nam odbiornika. Za pomocą tego zestawu możemy też przesyłać dźwięk z innych urządzeń, takich jak komputer, telefon czy mikser. Wystarczy, że wybierzemy tryb wejścia liniowego w nadajniku. Mikroporty udało się przetestować przy okazji konwentu Kung Fu, gdzie za pomocą ich przesyłałem dźwięk z miksera nagłaśniającego do komputera, który zajmował się streamowaniem. Mikroporty sprawdziły się jak najbardziej i nie trzeba było kombinować bardzo długich przewodów. Wróćmy jeszcze na chwilę do samych urządzeń. Po uruchomieniu zestaw powinien działać od razu, ale jeśli nie, to będziemy musieli sparować nasze urządzenia. A robi się to w bardzo prosty sposób, poprzez ustawienie tego samego kanału na nadajniku co i odbiorniku. W dodatku możemy też przeskanować wolne kanały na odbiorniku i za pomocą podczerwieni sparować nadajnik z odbiornikiem na ten sam kanał. Słyszymy teraz dźwięk z tego mikrofonu, który mam właśnie tutaj przypięty. Tutaj mam nadajnik, odbiornik znajduje się na kamerze Blackmagic Pocket 4K, która też nagrywa dźwięk właśnie z tego mikroportu. A w obecnej chwili mikrofon jest goły, bez żadnej gąbeczki, bez żadnego futerka i co jakiś czas, gdy słychać wiatr, no to słychać te podmuchy wiatru. Ja teraz założę na początek gąbeczkę. No i samą gąbeczką mamy w ten oto sposób taki mamy dźwięk, więc raz, dwa, trzy, sprawdzam jak tu słychać. Troszeczkę tu zaczyna wiać, więc być może troszeczkę ten wiatr się pojawia, gdy mówię, ale producent dorzuca nam futerko mikrofonowe, czyli ogromny plus dla producenta, który nam to dorzuca i po założeniu takiego futerka jeszcze na tą gąbeczkę, oczywiście futerko można założyć bez gąbeczki, jak tam nam wygodnie. Słychać w międzyczasie samoloty, które nam latają. Jak nam wygodnie, można założyć tak i tak będzie działać. No i teraz sprawdzamy jak to słychać. Widzę, że tutaj wieje wiatr dość mocno, więc sprawdzamy jak słychać te mikroporty właśnie z futerkiem. Tak jak mówiłem, ogromny plus który dla producenta, który dorzucił właśnie te właśnie futerka na mikrofony, które pełnią ochronę osłony przeciwwiatrowej. Sprawdźmy jeszcze zasięg tego zestawu właśnie komiki. Komika jest ustawiona teraz na kanał 40, dokładnie na 532 MHz, czyli miejsce, w którym akurat jest w miarę luźno i sprawdzałem na SDR-ze. No i teraz będę się oddalał cały czas. Jestem około 1,5 metra już jakoś mniej więcej od nadajnika. Nadajnik jest oczywiście zamocowany na kamerze. No i cały czas się będę tu oddalał, będę szedł w głąb lasu, gdyż niestety do parku nie miałem jak za bardzo iść lub z kim iść. Więc dlatego jestem tu, gdzie mogę być sam i nagrywam sobie cały czas w takim sobie małym lasku. Raz, dwa, trzy, sprawdzamy jak to słychać. Jestem już około 15 metrów, 20 może, coś koło tego i cały czas sprawdzam jak słychać ten nadajnik. Oczywiście jest tutaj dużo innych dźwięków, liście, hałas. Sprawdzamy cały czas jak słychać dźwięk z tego mikroportu komiki. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Sprawdzamy jak daleko będę mógł sobie z tym dojść tutaj. Mam nadzieję, że będzie mnie jeszcze jakoś widać przez te wszystkie krzaki i drzewa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Sprawdzamy jak słychać zestaw mikroportów komika. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Sprawdzamy jak to tutaj słychać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Sprawdzamy, no i doszedłem do miejsca, gdzie już drzewa jest tak dużo, że nie da się przejść, więc myślę, że i tak wystarczający dystans około 50 metrów, nie mniej, to około 40 metrów na pewno jest. Więc będę powracał, sprawdzimy, jeśli został, no to przez ten dystans dźwięk
jest jak najbardziej akceptowalny. Zaraz zobaczę, teraz powoli powracam. Jeśli dźwięk się przerwał, to zobaczymy, w którym miejscu on się przerwał. Cały czas będę powracał, będziemy sprawdzać, jak wygląda sytuacja z dźwiękiem w przypadku tych mikroportów. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Sprawdzamy, jak było słychać dźwięk z tego mikrofonu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Sprawdzamy dźwięk z komiki, która była podłączona do Blackmagica Pocketa 4K. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Sprawdzamy, jak to było słychać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. No i mam nadzieję, że jeśli dźwięk się przerwał, to teraz powrócił. No i mieliśmy okazję zobaczyć, jak wyglądał zasięg tego zestawu. Następną rzeczą, którą sprawdziłem, to czas pracy na akumulatorkach. I w przypadku białych akumulatorków od Enelope było to około 7 godzin ciągłej pracy. Ale ten zestaw poza akumulatorkami możemy też zasilać na stałe za pomocą kabelka USB-C, który mamy w zestawie, oraz ładowarki od telefonu czy komputera. Myślę, że będzie to tyle w tym odcinku, więc przejdźmy teraz do podsumowania. I na wstępie muszę przypomnieć wadę, która mnie zszokowała, a mianowicie przełączniki grupy A i B na nadajnikach. Uważam, że ten przełącznik nie powinien znaleźć się na obudowie nadajników i być tak łatwo dostępnym dla osób, którym będziemy przypinać mikroporty. Przypadkowa zmiana przez gościa w programie tego przełącznika może spowodować utratę dźwięku poprzez rozsynchronizowanie z odbiornikiem, a nawet zakłócenia innych urządzeń poprzez nakładanie się fal. Ustawienie wyboru grup powinno być rozwiązane poprzez ustawienia w menu nadajnika, tak jak to ma miejsce np. w przypadku nadajników od Saramonic. Poza tą olbrzymią wadą, którą co prawda można poradzić sobie w bardzo prosty sposób, zaklejając taśmą klejącą, uważam, że nie ma większych wad poza brakiem gwintu fotograficznego w obudowie odbiornika. Ale na szczęście mamy płytkę mocującą, która rozwiązuje ten problem. Poza tym myślę, że cały zestaw jest solidnie wykonany, może poza koszyczkami na baterie, które sprawiają wrażenie, jakby miały zaraz popękać. Ale dźwięk jak i zasięg nadajników jest bardzo dobry, a dodatkowe zasilanie urządzeń z USB pozwala na ciągłą ich pracę bez baterii. Ogromnym plusem jest dorzucenie futerka na mikrofon oraz sama walizka do przechowywania zestawu. Myślę, że będzie to wszystko w tym odcinku, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. No i trzymajcie się cieplutko. Do następnego odcinka.